Pierwszą falą strajków w roku 1988 była fala majowa. Stosunkowo słaba, nie wypadła imponująco. Pozostawiła jakiś taki osad niepokoju, w jakim stopniu jeszcze Solidarność jest w stanie poderwać do jakichś takich akcji ludzi. To też, gdy w sierpniu zaczęły się znowu strajki, trochę przyjęto to w opozycji jednak z ulgą. To znaczy, że tamte majowe strajki to nie był koniec i nie było wszystko, na co ludzi stać. I od razu zarysowała się jedna rzecz, że obok postulatów, które były postulatami ekonomicznymi czy związanymi z warunkami pracy i tak dalej, od razu było widać, że jest postulat naczelny, to znaczy legalizacja Solidarności. Były wielkie zakłady jak Stalowa Wola, które strajkowały wyłącznie z tym hasłem. Nie dodawały do tego nic, ani słowa o podwyżkach płac, o warunkach pracy, tylko legalizacja Solidarności. No to było dla władzy chyba bardzo znaczący alarm, że po takim dłuższym okresie niepewności, czy ta Solidarność żyje jeszcze, czy nie żyje, czy po, tak paradoksalnie mówiąc, tym ciosie amnestyjnym, czy się pozbierała, czy nie, czy jeszcze jest w stanie żądać czegoś mocno waląc pięścią w stół. Okazało się tak, że to wszystko jest możliwe i wówczas, gdy widać, że ta fala strajkowa trochę wygasa. Na Śląsku bardzo, z kilkunastu kopalni już tylko jedna strajkowała w tym momencie. W Stalowej Woli strajk się rozszerzał w tym momencie, ale już nowe zakłady nie dołączały. A tu i ówdzie wycofywały się zakłady dotychczas strajkujące. W tym momencie generał Kiszczak zgłasza koncepcję rozmów przy okrągłym stole. Do dzisiejszego dnia nie rozumiem, dlaczego w takim momencie zgłaszano tego rodzaju propozycje. I to problem dla historyków. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że gdy taka propozycja została zgłoszona, to Wałęsa i kierownictwo Solidarności po prostu nie miały innego wyjścia, jak się zgodzić na rozmowy. Bo powiedzenie, że do żadnych rozmów z komuną nie siadamy, miałoby bardzo złe echa w świecie, gdyby się okazało, że Solidarność chce być tylko czynnikiem destrukcji, a niczym więcej. A ta milcząca większość dosyć biernego społeczeństwa też nie sądzę, by pochwaliła ten akt, taki akt odmowy.